Baba Vanga, słynna jasnowidząca, zmarła w 1996 roku. Wciąż jednak wzbudza ogromne emocje, a jej proroctwa cieszą się wielką popularnością. Na południu Bułgarii, w niewielkiej miejscowości Rupite, znajdziemy rozległy, poświęcony jej kompleks. Jest tu m.in. jej grób, ufundowana przez nią cerkiew, muzeum i dom, w którym przyjmowała przychodzące do niej osoby. Tajemniczości temu miejscu dodaje okolica. Góruje nad nią wygasły wulkan, a w pobliżu znajdują się gorące, mineralne źródła, których woda słynie z leczniczych właściwości. Centralne miejsce kompleksu zajmuje cerkiew imienia świętej Petki. Została ufundowana przez babę Vangę i była zwieńczeniem jej życiowej misji. Świątynia stanęła blisko domu Vangi, w której jasnowidząca spędziła ostatnie lata życia. Cerkiew budzi duże zainteresowanie ze względu na architekturę i niezwykłe dekoracje, zwłaszcza ikony, które nie zostały namalowane zgodnie z prawosławnym kanonem. Została otwarta w 1994 roku, na 2 lata przed śmiercią Vangi. Do dziś organizuje się tu wielkie, przyciągające tysiące wiernych uroczystości związane z rocznicą śmierci i urodzin prorokini, która przez wielu traktowana jest jak święta. Baba Vanga naprawdę nazywała się Wangelia Pandeva Dimitrowa. Przyszła na świat w 1911 roku w Strumicy na terenie ówczesnego Imperium Osmańskiego. W wieku zaledwie 12 lat straciła wzrok, ponoć w trakcie burzy do jej oczu dostał się piach, a jej rodzina nie miała pieniędzy, aby opłacić operację. Vanga pozostała niewidoma do końca życia. Niedługo później zaczęły ujawniać się jej niezwykłe zdolności. Przewidziała ponoć m.in. wybuch II wojny światowej, potrafiła również wskazać morderców i miejsca, w których ukrywali ciała swych ofiar. Wierzono także w zdolność Vangi do uzdrawiania. Prorokini zyskała tak wielki rozgłos, że w 1942 roku wizytę w jej domu złożył sam car Bułgarii, Borys III. Po wojnie sława jasnowidzącej jeszcze wzrosła, zwłaszcza w krajach bloku wschodniego i Związku Radzieckim. Zainteresowały się nią również komunistyczne władze Bułgarii, których członkowie nierzadko konsultowali się z Vangą. Jej rady zasięgnął kiedyś podobno nawet sam Leonid Breżniew. Najbardziej znane proroctwa baby Vangi dotyczą przyszłości świata. Przewidziała rzekomo m.in. śmierć Stalina, upadek ZSRR, katastrofę w Czarnobylu czy atak na World Trade Center. Rzekomo opisała zdarzenia każdego roku, aż do 5079, kiedy to ma nastąpić koniec świata. Trudno jednak ustalić, które z przepowiedni baby Vangi zostały naprawdę przez nią wypowiedziane, gdyż krąży ich mnóstwo, a co roku pojawiają się nowe. Dom, pełniący obecnie funkcję muzeum, został wzniesiony na początku lat 90. z myślą o stworzeniu miejsca, w którym Vanga mogłaby kontynuować swoją działalność. Przeniosła się tutaj z pobliskiego Petrycza i tu też przyjmowała gości. W środku zachowano wiele oryginalnych elementów wystroju wnętrza. Jest tu też wiele osobistych przedmiotów baby Vangi, jej ubrania, narzędzia codziennego użytku, meble oraz fotografie. Znajduje się tu również pokój, gdzie baba Vanga przyjmowała odwiedzające ją osoby. Tutaj udzielała im porad w różnych życiowych sprawach dotyczących zdrowia, problemów rodzinnych czy trudnych życiowych decyzji. Działalność baby Vangi miała ogromną skalę, po jej rady przybywały tłumy.
Szacuje się, że przez całe swoje życie skonsultowała ponad 1 000 000 osób. Choć baba Wanga zajmowała się ziołolecznictwem i słynęła z uzdrawiania chorych, sama nie zdołała się uleczyć. Zmarła 11 sierpnia 1996 roku w szpitalu w Sofii w wyniku powikłań związanych z rakiem piersi. Jej grób i kompleks w Rupite stały się miejscem pielgrzymek dla wielu osób wierzących w jej prorocze zdolności. To miejsce, które pozwala zobaczyć ją z innej perspektywy, nie tylko jako jasnowidzącą, ale też osobę o ogromnym duchowym znaczeniu dla wiernych z Bułgarii, jak i z całego świata.